Uszczelnianie dachu przemysłowego pokrytego papą. Istnieją dachy, gdzie elastyczność pokryć bitumicznych nie jest wystarczająca. Szczególnie w przypadku skomplikowanych dachów przemysłowych, posiadających wiele załamań i trudno dostępnych miejsc, papa może nie być skutecznym rozwiązaniem. Również gdy mamy do czynienia z bardzo dużymi, płaskimi połaciami, mocno narażonymi na działanie promieni ultrafioletowych, odporność pokryć bitumicznych może nie być długotrwała. Dla takich dachów warto rozważyć zastosowanie bezspojnowego pokrycia dachowego elastodek. Brak łączeń w uszczelnieniu ogranicza potencjalne przecieki. Wysoka, 200% elastyczność elastodeku zapewnia, że powłoka podąża za ruchami podłoża. Uszczelnienie jest trwałe i wysoce odporne na zróżnicowane warunki pogodowe, w tym promieniowanie UV, kwaśne deszcze, śnieg, gorąco, zimno. System stosowany jest z powodzeniem zarówno w Kanadzie, Polsce i Hiszpanii. Warto zwrócić uwagę, że powłoka dostępna jest w jasnych kolorach, dzięki czemu ogranicza nagrzewanie się budynku. Dodatkowym atutem jest fakt, że system jest lekki. Po wyschnięciu ciężar to jedynie około 1 kg na metr kwadratowy dachu, czyli 0,01 kN na metr kwadratowy. Proces przygotowania dachu do uszczelnienia. Powłokę uszczelniającą można nałożyć na zróżnicowane podłoża, takie jak stare powłoki bitumiczne czy beton. Przy aplikacji elastodeku z reguły nie jest wymagane zrywanie wcześniejszych pokryć dachowych, pod warunkiem, że trzymają się dobrze podłoża. W pierwszym kroku musimy zapewnić stabilne i czyste podłoże. Najefektywniejszą metodą jest wyczyszczenie dachu za pomocą myjki ciśnieniowej z rotacyjną dyszą pod ciśnieniem minimum 220 bar. Użycie tego sposobu przygotowania podłoża umożliwia usunięcie luźnych elementów oraz słabo przylegających powłok. Przy mniejszych pracach można użyć wody i szczotek ryżowych. Przed aplikacją elastodeku podłoże musi dobrze wyschnąć. Aplikacja powłoki uszczelniającej. Uszczelnienie zapewnia aplikacja 1,5 do 2 kg na metr kwadratowy powłoki hydroizolującej elastodek na włókninę wzmacniającą. Na całej przygotowanej powierzchni rozkładamy włókninę wzmacniającą. Dzięki niej nakładane powłoki stworzą jednolitą, nierozerwalną membranę. Włóknina musi być rozłożona równomiernie. W miejscach łączeń należy nałożyć ją na siebie z 5-centymetrowym zapasem. Ważne jest odpowiednie wywinięcie siatki w miejscach styków, na cokół, kominy czy barierki. Produkt należy dobrze wymieszać przed użyciem. Masę elastodek aplikujemy za pomocą pędzla, wałka lub napędu hydrodynamicznego. Najwięcej czasu zajmuje nałożenie pierwszej warstwy elastodeku, którą wklejamy w włókninę do podłoża. W zależności od rodzaju podłoża, pierwszą warstwę elastodeku można rozcieńczyć do 25% wodą. Rozcieńczenie poprawia przyczepność do podłoża. Przy kolejnych warstwach elastodeku nie rozcieńczamy. Aplikacja kolejnych powłok z reguły przebiega bardzo szybko. Celem uszczelnienia na metr kwadratowy należy nałożyć minimum 1,5 kg elastodeku. Hydroizolacja musi zakryć strukturę włókniny oraz wszelkie szczeliny w podłożu. Ważna jest ilość nałożonego materiału na metr kwadratowy, a nie liczba powłok. 1,5 kg na metr kwadratowy z reguły aplikujemy w 2-3 powłokach. Kolejne powłoki nakładamy po wyschnięciu poprzedniej. Elastodek aplikowany w warunkach dobrego schnięcia wysycha już w 2-3 godziny. Przy pogodzie sprzyjającej schnięciu, lekki wiatr, temperatura około 20-25 stopni Celsjusza, niska wilgotność, istnieje możliwość wykonania całej pracy w ciągu dnia. W razie dodatkowych pytań zapraszamy do kontaktu.